Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Dallas, czyli z naszego czwartego miasta, które odwiedzamy w Teksasie. Teksas jest po prostu znakomity, bo to strzał w dziesiątkę, żeby tutaj teraz przyjechać. Ostatnie dni spędziliśmy bardzo fajnie. Co do tego miasta, w Dallas mieszka 1,3 miliona ludzi. Widzicie, jakie piękne budynki dookoła. Jest to specjalne miasto pod względem tego, że dużo się tu wydarzyło. Jedna z takich najważniejszych rzeczy to oczywiście zamach na Kennedy'ego, który tutaj był, ale to później opowiem, jak pójdziemy w to miejsce, gdzie to się stało. Ale jesteśmy teraz pod 7-Eleven, bo właśnie tutaj w Dallas w 1927 roku powstały pierwsze sklepy, które teraz nazywają się 7-Eleven. Wtedy nazywały się Totems Shop, coś takiego. Były bardzo otwarte w dziwnych porach na tamte czasy, od 7 do 11 wieczorem, dlatego szybko się wkupiły w sympatię, w łaskę ludzi i osiągnęły niesamowity sukces. Tom's Store to było, a nie Tom's Shop, źle powiedziałem. I od 1946 roku mamy nazwę 7-Eleven. 7-Eleven znajduje się w 19 różnych krajach. W samej Tajlandii jest to najpopularniejszy sklep, jest ich prawie 16 000 punktów. Sobie wyobraźcie, w Tajlandii, gdzie nie pójdziecie, to na co drugiej ulicy praktycznie znajdziecie jakiś 7-Eleven. Tak jest, zobaczymy, czym się różni to tutaj od tego, co jest w Tajlandii. W Tajlandii w 7-Eleven, jak jesteśmy, to jesteśmy codziennie. Totalnie codziennie. Zawsze coś jest potrzebne i zawsze to znajdziemy w 7-Eleven. Już widać. Jedzenie dużo biedniejsze. No, W porównaniu w Tajlandii jedzenie i nawet takie gotowe, no, o tostach nie wspominam oczywiście, bo to jest petarda numer 1, ale o takich gotowych posiłkach, no to jest, nie, to nawet nie ma żadnego porównania, tu nie ma nic w porównaniu do tego, co jest tam. Zupka chińska $4? Nudle, nie? Czekamy. No dobra, no i tak wiadomo, jesteśmy w Stanach, nie jesteśmy w Tajlandii. No ale uważam, że w Tajlandii jest dużo lepiej rozbudowane. Tak samo jeszcze gdzie? W Australii widziałem na pewno, w Singapurze na pewno widziałem, w Chinach. Gdzie jeszcze widziałem 7-Eleven? Malezja może? Malezji chyba też, no. Jest dzisiaj niedziela, ale jest tak mało ludzi na mieście. Ja nie wiem, to jest takie duże miasto. No mówmy się. 1 300 000 ludzi to jest naprawdę dużo. Prawie nie widać. I teraz przyszliśmy pod kolejne miejsce, żeby Wam pokazać. Wielkie oko. Fajne. Bardzo ciekawe. Dobra, teraz idziemy do Sweet Tooth Hotel. Sweet Tooth Hotel w Dallas to interaktywne muzeum sztuki pełne kolorowych, zaskakujących instalacji. Każdy pokój przenosi nas w inny świat wyobraźni. To idealne miejsce na nietypowe zdjęcia i niezapomniane wrażenia. No i dobra, tutaj jestem w miejscu, gdzie zabili prezydenta Kennedy'ego. Dokładnie się to stało 22 listopada 1963 roku. Strzały chciałem powiedzieć padały. Strzały padały gdzieś tutaj. Ja czytałem, że ze szkoły, to gdzieś tutaj by wypadało. Pani powiedziała, że raczej stamtąd gdzieś, bo tak tutaj przed chwilą takiej pani zapytałem. Powiem tak, I don't know. Ale tutaj się właśnie kończył przejazd. Jak dokładnie kolumna prezydencka kończyła tutaj swój przejazd, no i wtedy padły strzały. Postrzeliono właśnie prezydenta Kennedy'ego i gubernatora Teksasu. Tak, tutaj możecie zobaczyć dokładnie zabudowane dookoła wielkimi betonowymi słupami. No i tak, strzelcem był Lee Oswald, czyli były żołnierz piechoty morskiej. Po aresztowaniu go w transporcie 2 dni później został zabity. Podejrzane, co? I pewnie znowu powiecie, że wierzę w teorie spiskowe, tak? Przypadkowo zabili go, żeby się może nie wygadał, kto to zlecił.
Ale to tylko teoria spiskowa. Dobra, wszystko jasne. Miejsce, gdzie został zabity prezydent, dokładnie tutaj. Ale strzelali, znaczy zamachowiec strzelał z budynku, który jest za tym budynkiem, czyli wtedy w 1964 roku, 1963, tego budynku musiało tutaj nie być w ogóle. I tutaj jechała ta parada. Dobra, idziemy tam, zobaczymy sobie, wejdziemy. To się nazywa Sixth Floor Museum, bo z 6. piętra strzelał ten zamachowiec, także chodźmy zobaczyć. No a tutaj w parku, od razu jeszcze zanim tam dojdziemy do muzeum, jest chatka pierwszego osadnika, to jest Dallas właśnie, która tu powstała. Znaczy to jest replika tej chatki akurat, bo ta oryginalna została zniszczona niestety. W 1841 roku. Pierwszy osadnik. Dobra, żeby wam to troszkę zobrazować. Budynek, z którego strzelali, tam, z 6. piętra. Dlatego nazywa się Sixth Floor Museum. 6. piętra i tego budynku musiało nie być, aż tam. Tam, gdzie zobaczcie to miejsce, gdzie został zastrzelony. Dobra, chodźmy zobaczyć do środka, bo to jest naprawdę ciekawy temat. No i dobra, tu jest szkoła. To jest napisane właśnie, że w listopadzie, 22 listopada 1963 roku. W tym budynku właśnie Lee Harvey Oswald zastrzelił prezydenta Kennedy'ego z 6. piętra z okna. No to dobra, idziemy zobaczyć na 6. piętro. Wejście do muzeum $25. Jadę od razu na 6. piętro. W 1960 roku został wybrany na prezydenta. W 3 latach został zamordowany, zastrzelony dokładnie. Tutaj chyba jest to okno, z którego był strzał. O, tutaj widok z 6. piętra. Tutaj jest fajny film, który pokazuje. On wyjechał dokładnie tu za tego budynku. Tu jechał tą drogą, możecie zobaczyć. Czyli to normalnie wszystko było. Tam gdzie ten pomnik, to nie jest miejsce, gdzie on zginął. Bo on jechał tutaj dokładnie, jak jest ta fontanna, tutaj możecie zobaczyć. Tutaj przez to skrzyżowanie. O, popatrzcie, jak to jest wszystko fajnie wyjaśnione. Czyli tamto miejsce to jest takie po prostu... Tam został zrobiony ten pomnik jego, ale on zginął dokładnie tutaj, gdzie ci ludzie przechodzą przez drogę. Popatrzcie, tu pierwszy strzał i tu drugi, 3 strzały i drugi, trzeci. To wszedł. 3 strzały dokładnie, bo i to były dokładnie tutaj, dokładnie w tym miejscu. Fajnie, że to jest wszystko tak dokładnie wytłumaczone i rozjaśnia wszystko przynajmniej, jak to było naprawdę. Tutaj jest jeszcze matryca. Tam możecie zobaczyć to okno, które wam pokazywałem, gdzie są te linki. To jest dokładnie tutaj, gdzie stoją kartony tam z tyłu. Tutaj te budynki, za które on wyjechał i skręcił tą ulicę. I tam pierwszy strzał, drugi, trzeci. I tak to wyglądało. No a tak wyglądał ten Oswald. Zabójca Kennedy'ego. Z takiej broni został zastrzelony. No i takie miejsca są właśnie świetne do tego, żeby taki gościu jak ja na przykład mógł zrozumieć, jak to wyglądało. To nie to, że on był snajperem i nie było tych budynków i walił aż tam, tylko to się działo wszystko tutaj po prostu. A tam po prostu stoi sobie taki pomnik pamięci, memorial. Dokładnie. Właśnie powiem Ali, jak to wyglądało, bo ona nie była. Tędy sobie jechał, wyjechał pomiędzy 2 budynków, tam, jechał sobie tędy i tutaj skręcał w tą drogę i tutaj na tej drodze został zabity. No bo wyjechali w kabriolecie.
Z tego okna na górze walił. 6. piętro. Meksykański luz. Meksykańsko-teksański luz. O, takie wieżowce ładne. Teraz idealna część dnia. Krótki odpoczynek i meksykańsko-teksańska, to jest meksykańska? Tak, Mex-Tex, tak? Czy Tex-Mex? Tex-Mex. Tex-Mex. Ale ja nie wiem, czy to akurat jest Tex-Mex. No dobra, no jeszcze z tym, ale jest barbecue. A jesteśmy dzisiaj ostatni dzień w Teksasie. Także trzeba sobie zjeść. Ty, pa, jaki fajny grill. Ty, jakbyśmy takie sobie kupili do ogrodu do nas? Zarąbisty na maksa, jeszcze jak mu tutaj patrzcie. Mu się dymi. Świetna sprawa. Dobra, zjemy sobie coś smacznego, jakieś mięsko. Dobra, moi drodzy. Brisket. Tutaj powiem wam, że tam dali takie kawały, że takich też nie dostaliśmy nigdzie. No, ja nie wiem, czy my to zjemy. Kilogram mięsa tu mamy. O, matko. I co, dobre? Nie wiem, to ogólnie bardzo smakuje, ale tu jest... Dobre czy nie? Trochę słuchaj, trzeba sosem polać, barbecue. No, z sosem barbecue to jest tak przepyszne. W ogóle te frytki domowe i sałatka Kolesław. Nie no, Jo. meksykańska kuchnia. Przepyszna. Nie zazdroszczę wam tego oglądać. Meksykańsko-teksańska. Na głodnego. Nie, teksańsko-meksykańska. Dokładnie tak. Ale to chyba jest teksańskie. No i kolejna amerykańska rzecz, którą zrobimy w Teksasie, znaczy w sumie tylko ja zrobię, to jest mecz amerykańskiego futbolu. Ale jestem tak zmęczony, że właśnie przed chwilą tak kimałem trochę już. Ale się podniosłem, mówię, nie no, nie ominiemy to. Tym bardziej, że bilet był bardzo drogi. $250 za wejście. No, powiem wam, że tutaj atrakcje w Stanach nie są tanie. Wczoraj na rodeo właśnie czekajcie, nie wiem, czy daliśmy po 100 czy po $120. Dzisiaj tutaj na futbol amerykański dałem 250, ale nawet nie poszła, bo bez sensu. Ja też musimy zobaczyć tak na godzinkę, może zobaczymy, może mi się spodoba i zostanę na cały mecz. Nie wiem, chciałem po prostu iść zobaczyć, jak to wygląda. No to jest takie amerykańskie bardzo. Wszystko tu kosztuje, naprawdę wszystko. Ta podróż po tych Stanach jest tak okropnie droga. O, i widzę gościa, którego wczoraj też widziałem. Na takiego Cadillaca ma. Pięknego, niebieskiego. Wczoraj był wieczór, to się fajnie jeszcze świecił. Ale oni tutaj lubią takie bajerki. Codziennie paliwo, tak mniej więcej od 100 do 150 dolców. Jeszcze jakbyśmy mieli spać na kempingach i wypożyczenie kampera jeszcze. Naprawdę, podróż kamperem po Stanach jest bardzo, bardzo droga. Parking i to jeszcze nie pod stadionem, tylko taki zwykły tutaj. $100. Ja stanąłem 15 minut dalej, ale poszedłem na jakieś zakupy, weźmiemy rachunek i mamy za darmo. Dobra, tam już widać AT&T Stadium. 80 000 ludzi wchodzi na niego, a może wejść nawet 100 000. Rekord to 105 121 widzów. Wow, naprawdę wow. Koszt budowy to $1,3 miliarda. Nieźle. Imprezkę i oglądają na telewizorach. Jedzonko. Nie no, to jest ten klimat. Cowboys. Dallas Cowboy dokładnie. Patrzcie, jest telewizor. Ludzie nie stać, żeby wejść do środka, ale chcą dopingować. O, tu się wódeczka pije, grille się palą. Nie no, uwielbiam takie klimacie. Coraz bliżej. Czuć atmosferkę, naprawdę. Większość ludzi już w środku, bo już chyba się zaczyna. Nigdy nie byłem na stadionie, gdzie jest 80 000 ludzi. Wow.
Ale to będzie wieczór. Dobra, mecz się już zaczął. Ale już jestem u siebie na sektorze. Na D. Wow. Jocie. Co tu się dzieje? Dobra, idę szukać swojego miejsca. Jestem zachwycony. Tylko nie wiem, gdzie mam iść. Patrzcie to! Ile ludzi! Dawać cowboy, leci! Ale powiem wam szczerze, są mi takie twardziele, że to jest tak bolesny sport. Kozaki. Warto było zapłacić tyle, naprawdę warto. A bilety były, ja mam taki z tańszych, nie najtańszych, ale z tańszych, a były jeszcze dużo droższe. Czytałem, że w Teksasie każdy młody chłopak w szkole marzy, żeby się dostać do drużyny na przykład takiej sławnej, żeby grać, że każdy po prostu gra w amerykański futbol i to jest jak religia tutaj. Się nie ma co dziwić, oni muszą taki hajs zarabiać, jak są takimi gwiazdami. No. Ale naprawdę są przetwardzielami, to im trzeba przyznać. To ile oni kontuzji muszą mieć, to jest po prostu szok. Cały stadion macha. Cheerleaderki. No. Tak naprawdę faceci po to przychodzą na stadion. Oglądać cheerleaderki. No. Ładny występ. Widać, dziewczyny trenowały długo. Coś tam tańcząc. No i drużyna przeciwna zdobywa znowu punkty. Poszedł. Mega fajna zabawa, klimacik, petarda. Pierwsza liga po prostu. No ale co? Idę, bo jak 80 000 ludzi zaczęło... I not come back, I go. O, każdy zdziwiony, że wychodzę i nie zostaję do końca. Ale jak to 80 000 ludzi zacznie wychodzić, to my stąd nie wyjedziemy nigdy. Kibice dwóch różnych drużyn ze sobą.
Dziewczyna w jednej koszulce, chłopak w drugiej. I się dobrze bawią. Ale te sery to mają mocno na głowach. Przez stadiony impreza też najlepsza. Tutaj spokojnie, ale wcześniej to się tam tak bawili. Muzyka leciała. No dają meczek. Tu jest DJ normalnie rozłożony. Każde miejsce jest dobre, żeby imprezę zrobić. Kamperek stoi, Lalita zrobiła kolację. Jest 21:15, także jeszcze 2 godziny może uda się jechać dzisiaj. Ruszamy do Oklahomy, kolejnego stanu, do Parku Narodowego Wichita Mountains. Także piękne widoki jutro przed nami. Siemanko, siemanko. Dzisiaj się obudziliśmy w takim miejscu. Zjechałem tutaj z drogi, bo już oczy mi się zamykały. No i coś takiego. W jakimś takim parku. Nie wiem co to jest, zaraz idę przeczytać. Fajne, że są tu takie tabliczki właśnie. Wszystko oznaczone, gdzie jesteście. Co to za miejsce. Ej, patrzcie, teraz to zauważyłem. Jest całe ostrzelane. O. Ktoś miał niezłą zabawę, przyjechał i sobie strzelał do tego. Chyba miejmy nadzieję, że to była zabawa. Nie, trzeba jechać dalej i zatrzymać się gdzieś na miejscu. Dzisiaj ogarniamy troszkę, uzupełnimy wodę, bo skończyła nam się woda w kamperze. No. Dzisiaj mamy jeszcze jakieś 3 godzinki drogi i później gdzieś po parku będziemy jeździć. Welcome to Oklahoma. Jesteśmy w kolejnym stanie. Właśnie wjeżdżamy do jakiegoś takiego amerykańskiego, teksańskiego małego miasteczka, o wsi raczej. Zobaczcie, jak wygląda National Bank. Zobaczcie to, jaki ciągnik. 6 kół po 2 z tyłu. Nie, 8. 4 z przodu, 4 z tyłu. Nie wiem, co tu poszło nie tak, ale jesteśmy na jakiejś polnej drodze. Jakby się troszkę nawigacja zgubiła. Albo tak ma być. Ale ładnie chociaż. Ładnie, ładnie. No jedziemy 10 na godzinę, bo się nie da szybciej. Dobrze, którędy mamy jechać? Ale obserwują nas. W ogóle wam mówiłem, że jedziemy do Parku Narodowego. My nie jedziemy do Parku Narodowego, tylko do rezerwatu, w którym występują bizony. Także mam nadzieję, że je zobaczymy. No w sumie tak naprawdę jedziemy je zobaczyć. By się nie udało, to by nie było fajnie. No. Później może zobaczymy tylko na Oklahoma City na jakiś obiadek. Jedziemy dalej. Będziemy tak jechać stan po stanie do Chicago. W Chicago będziemy mieli dłuższą przerwę, z jakieś 3 dni może. Jest pierwszy bizon, którego widzę. Nie całkiem prawdziwy, ale bizon. Bizon to bizon, tak? Dobra, jednak nie kłamali. Właśnie widzieliśmy pierwsze stado bizonów, ale się nie zatrzymywałem, bo jest dużo samochodów za nami. Ale skoro tu były, to znaczy, że gdzieś indziej też będą. No i już wiadomo, dlaczego było warto tu przyjechać. Cześć, panie bizonie. No i tak, niestety ta ścieżka jest zamknięta, na którą przyjechaliśmy. Nie wiem nawet dlaczego, ale każda dróżka, która tam wjeżdża, jest zamknięta i napisane, żeby nie przekraczać tej linii. Ale to nic, wyczaiłem fajne miejsce. Dronika. Troszkę zobaczymy, jak tutaj wygląda z góry. Powiem wam szczerze, no, oglądaliśmy się trochę zdjęć węży, które tu występują. Nie chciałem spotkać.
Wiadomo, że wąż się bardziej boi niż ja, ale wiadomo, jak poczuje zagrożenie, wtedy zaatakuje. Później jak podjedziemy jeszcze gdzieś, gdzie są bizony, to wam powiem, jaka jest różnica między bizonem a żubrem. Bo dla wielu z was może się to wydawać, wielu z was, że to jest to samo zwierzę, ale nie. Są bardzo podobne do siebie, ale jednak różnica jakaś jest. Tak samo jak, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, jak jest różnica między słoniem w Afryce a słoniem indyjskim. I tutaj powiem wam, że też jak porównuję różnicę między żubrem a bizonem, to też jest bardzo podobne różnice są jak między tymi słoniami. O, tam jeziorko jakieś ładne. Moi drodzy, teraz krótki przerywnik na to, żeby wam powiedzieć jedną ważną sprawę. Jak wiecie, co roku wspólnie z Polkami w podróży organizuję wyjazd do Tajlandii. Wyjazd, który już od paru lat jest organizowany i za każdym razem naprawdę świetnie wychodzi. Jeśli ktoś z was chciałby w tym roku przyjechać i spędzić ze mną wakacje w Tajlandii, będziemy dokładnie na Phuket, będziemy na wyspie Phi Phi, będziemy na Coral Island, pojedziemy do Sanktuarium Słoni, plus dodatkowo będziecie mieli okazję sami pojechać na jakieś wycieczki, kiedy będą dni wolne tylko dla was, na przykład na Jamesa Bonda albo na Similany. I naprawdę fajnie spędzić wakacje, fajnie spędzić prawie 2 tygodnie w Tajlandii. Dajcie znać, zapraszam serdecznie. Wyjazd będzie od 1 marca do 12 marca przyszłego roku oczywiście. Ilość miejsc jest bardzo ograniczona, połowa listy już jest zapełniona, także jeśli ktoś ma ochotę przyjechać, zapraszam serdecznie. Jest to wyjazd mieszany, ale organizuję takie wyjazdy, ale tylko dla kobiet. Ja organizuję mieszane dla każdego. Także zapraszam serdecznie i oczywiście też, jeśli ktoś by chciał wpaść do nas na obóz Nag Muay Camp, który jeden będzie w styczniu, drugi będzie w lutym, trzeci będzie pod koniec marca, wbijajcie do Tajlandii potrenować Muay Thai i dobrze się bawić. Oczywiście, jeśli chcecie troszkę więcej poczytać na temat wyjazdu, na dole w opisie znajdziecie link lub po prostu odezwijcie się do mnie na Instagramie Podróże Wojownika YouTube, to wam wyślę link do tego wyjazdu plus do obozu, jeśli chcecie. Zapraszam. A jeśli ktoś z was jeszcze nie obserwuje mnie na Instagramie, to też oczywiście serdecznie zapraszam zostawić obserwację. Jest tam dużo ciekawych rzeczy, które dzieją się na bieżąco podczas moich podróży i nie tylko. Holy City of the Wichitas to niezwykłe miejsce położone w południowej Oklahomie, w samym sercu gór Wichita. To rekonstrukcja biblijnego jerozolimskiego miasta zbudowana z kamienia w latach 30. XX wieku. Od prawie 100 lat odbywają się tu wielkie przedstawienia pasyjne, które co roku przyciągają tysiące ludzi. To ciche, pełne historii miejsce, które przenosi odwiedzających w zupełnie inny świat. Teraz to już mi w ogóle śmierdzi sektą mocno. Wiecie co, my ostatnio słuchaliśmy właśnie podcastu jakiegoś na temat jednego gościa, który zrobił tutaj taką sektę, że 800 osób naraz popełniło samobójstwo dla typa. W ogóle zrobił jakiś tam swój świat. Wiecie, jaki trzeba mieć wpływ na ludzi, żeby na tyle, nie wiem, was pokochali lub wam uwierzyli, żeby popełnić takowe samobójstwo. Jakim głupim człowiekiem trzeba być, żeby takie coś zrobić dla kogoś. Szok. Mistrzostwo manipulacji i wpływu na kogoś. No jesteśmy na szczycie tej największej góry tutaj w tym rezerwacie. Fajnie, bo parking jest na samej górze, także bez problemu można sobie wjechać.
Kolejnym naszym celem jest, nie wiem, czy tutaj ten kemping, który jest przed nami, czy tam jest jeszcze jakiś inny. Aha, no chyba tam jeszcze. Idziemy tam zobaczyć. Spróbujemy sobie uzupełnić wodę i od razu zjemy obiad. I później prawdopodobnie pojedziemy do Michigan City albo już do kolejnego stanu. Zobaczymy. Totalnie szału nie ma, ale cieszę się, że przyjechaliśmy do tego rezerwatu ze względu na to, że pierwszy raz w życiu widziałem bizona. Widziałeś kiedyś bizona wcześniej? Chyba nie. No nie, no bo na pewno nie, bo one występują tylko tutaj, w Ameryce Północnej. W ogóle, no właśnie miałem powiedzieć, mijaliśmy bizony i zapomniałem. Przede wszystkim bizony występują w Ameryce Północnej. Żubry występują tylko w Polsce. Dodatkowo, żubry mają zupełnie tu inną tą głowę, inaczej są obrośnięte tym futrem. Żubry są strachliwe, bizony są agresywne. Na bizony trzeba uważać. I właśnie dlatego Wam mówiłem, że to jest ta różnica, tak jak Wam mówiłem, jaka jest różnica kiedyś między słoniami z Indii a z Afryki. Że te z Indii są przyjazne i strachliwe, a te z Afryki atakują. I to była takie coś, co mi się tak pomyślało, że to też podobne zwierzę, ale z charakteru zupełnie inny. Jak to mówią, dupy nie urywa, nie urwało. Dobra, zatrzymałem się na szybko, żeby Wam pokazać tylko pola bawełny. Jak rośnie bawełna. Powiem Wam szczerze, że kojarzy się to tylko z jednym, z niewolnictwa właśnie. Jak byli niewolnicy i zbierali dla białych właśnie na polach bawełny. Ale chciałem Wam to pokazać i sam w sumie chciałem zobaczyć. Popatrzcie. Cyk, bawełna. I w ogóle wyczytałem też, ale się wrąbałem, wyczytałem też o tym, co się stało w 95 i to, co tam widzieliśmy właśnie w tym Holy City, ten pomnik taki dla ofiar właśnie z 95, no to tutaj w Oklahoma City miał miejsce jeden z najgorszych i najbardziej pamiętnych terrorystycznych w ogóle w dziejach USA. Ale pojedziemy prawdopodobnie pod muzeum, to Wam powiemy trochę więcej i pokażemy co tam zrobili właśnie dla tych ofiar. Dobra, jesteśmy właśnie na nowoczesnej dzielnicy Bricktown, dzielnicy Oklahoma City. Z takich ciekawostek, które powinniście wiedzieć. Mimo tego, że mieszka tutaj 700 000 ludzi, to Oklahoma City jest jednym z największych powierzchniowo miast w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje 7. miejsce, z czego 4 pozycje, które są przed nimi, to wszystkie są miasta z Alaski. Oklahoma City powierzchniowo jest większa od Los Angeles, na przykład od Nowego Jorku. Jest naprawdę bardzo ciekawe, bo jak jechaliśmy do tego miasta, wydawało się takie całkiem normalne. Jak jedziemy, patrzymy, a malutkie miasto. A się okazało jedno z największych. No ale wiecie jak to jest. Miasto miastem, ale później jeszcze mogą iść po rasy i to też może należeć do Oklahoma City. I taka jest prawda. Idziemy sobie właśnie teraz zobaczyć do tego Bricktown. I tutaj w ogóle są takie kanały. I tutaj tymi kanałami łódką się można przepłynąć. Także jeśli jeszcze się to uda, a przed chwilą płynęła taka łódka, no to się przepłyniemy i pokażemy Wam w ogóle jak tam wygląda. Bo czytaliśmy, jaką dzielnicę najlepiej tutaj zobaczyć i wszyscy opisywali, że to jest najlepsze miejsce do zobaczenia właśnie w całym mieście. No i tutaj doszliśmy. Brickopolis. No to się nazywa to Bricktown właśnie. No weekendy na pewno tu jest świetnie. Jak jest dużo ludzi. Tutaj mini golf. Cały czas jak widzę, to mówię, o żubr. Ja są żubry. Fajnie było dzisiaj zobaczyć. Takimi łódkami można się przepłynąć po kanale. No, trzeba przejść na drugą stronę gdzieś. Kanały jak w Holandii.
albo Wenecji. To miasto dodatkowo jest bardzo ważne pod względem kultury kowbojskiej i sprzedaży bydła. Jest to jedno z głównych miast, gdzie sprzedaje się go najwięcej, gdzie najwięcej się go hoduje. I powiem Wam, że po drodze widzieliśmy to. Co chwilę gdzieś były po prostu wielkie farmy z bydłem. Stan Oklahoma też jest znany z tego, że występuje tu najwięcej tornad. Wyczytałem na jednej stronie, że to było nawet 60 tornad w roku i jedno było takie, które było największe w historii w ogóle, w całej historii, w historii dziejów. Właśnie było odnotowane tutaj w Oklahoma. I jeszcze coś, co musicie wiedzieć o tym mieście, bo może wielu z Was o tym słyszało. 13 kwietnia 1995 roku doszło tutaj do ataku terrorystycznego, zamachu bombowego dokładnie. Gościu wraz ze swoim wspólnikiem postawili ciężarówkę, na której były 2 tony nawozów i paliwa pod budynek federalny. Zginęło wtedy 160, o 9:02 dokładnie eksplodowało. Zginęło 168 osób, z czego 19 dzieci i 680 zostało rannych. 1/3 budynku została zniszczona totalnie, 300 innych budynków zostało uszkodzonych i do czasu 11 września, który był w 2001 roku, to był największy akt terroryzmu w Stanach Zjednoczonych. I to właśnie się działo tutaj, w Oklahoma City. W miejscu właśnie, gdzie doszło do wybuchu, gdzie zginęło tyle ludzi, powstał Oklahoma City National Memorial, gdzie stoi 168 pustych krzeseł, bo 168 osób zginęło. I wtedy właśnie Amerykanie też sobie uświadomili to, że zamachy mogą robić Amerykanie po prostu, a niekoniecznie ktoś z zewnątrz, ponieważ ten gościu, który do tego dokonał, był Amerykaninem. Jego wspólnik, a w ogóle on został w 1997 roku skazany na karę śmierci, w 2001 roku wykonano. Jego wspólnik dostał dożywocie i jeszcze był trzeci gościu, trzecia osoba, która wiedziała o tym, że oni to planują, która dostała 12 lat za to, że po prostu nie powiadomił władz o tym, że oni chcą tego dokonać. No i tak sobie to wygląda. Tutaj na dole restauracja, kanał, można sobie popływać tą łódką. Przyjemne miejsce. Jeszcze tym bardziej w weekendy musi być przyjemne, jak to wszystko jest otwarte dookoła. Dzisiaj jest poniedziałek, także wszystko zamknięte. Znaczy nie wszystko, ale parę miejsc tylko otwartych. Ale normalnie musi być naprawdę super. 20:30, gościu na gitarze elektrycznej sobie na fulla zaczął grać. A co tam? To jest stadion baseballa. Dobra, moi drodzy, dziękuję bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinki z Teksasu Wam się podobały. Dla nas osobiście Teksas był naszym numerem 1 teraz podczas tej podróży, ze względu na to, że zobaczyliśmy coś nowego. Wiecie, no w Vegas byliśmy wcześniej, w Nowym Jorku też byliśmy, w Los Angeles też byliśmy, a Teksas był czymś nowym. Ten klimat tutaj, te kowboje, ludzie w tych kapeluszach kowbojskich, pyszne barbecue, jedzenie było znakomite, naprawdę było świetnie. Jutro ruszamy dzisiaj ruszamy w sumie w dalszą drogę. W kolejnym odcinku kolejne 3 stany. Mamy jeszcze parę stanów do przejechania, zanim dojedziemy do Chicago. Tam zostaniemy na parę dni. No i później Yellowstone, później znowu dalej. Mamy jeszcze 4 tygodnie podróży po Stanach. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam.